Dzień dobry, cześć wszystkim. Cześć Kuba. Czołem, cześć wszystkim, cześć tobie. Dajcie przyznać, czy nas widać, czy nas słychać. Dzisiaj kolejny dzień wielkiej telenoweli z OpenAI, z Microsoftem, z Satya Nadelą i z samym Altmanem w roli głównej, a my dla was, jak reporterzy ostatnimi czasy, to wszystko staramy się przeanalizować, zebrać i też zderzyć opinie, bo my z Kubą mamy tak fajnie, że mamy różne punkty widzenia, co jest myślę mega ciekawe, bo możemy sobie zderzyć różne opinie, różne spojrzenia, no i też was zachęcamy do tego, że jeżeli macie jakiekolwiek pytania, komentarze, chcecie coś wiedzieć, dodać swoje 3 grosze do naszej rozmowy, to dawajcie znać, bo to jest istna telenowela, to co się teraz dzieje, więc fajnie byłoby, żebyście też dawali znać, jak to jest u was. O, Kacper Sieradziński, świetnie, widać, słuchać telemaniacy, łapka w górę i czekamy, no łapki w górę, no zdecydowanie, jak możecie dajcie łapkę w górę, żeby cały YouTube, cały LinkedIn dowiedział się o tym, że transmitujemy, bo wychodzi z tego naprawdę mega fajna dyskusja i na YouTubie, i na LinkedInie, ale w ogóle zacznijmy od tego, o czym jest mowa. Zacznijmy od tego, że są pewne zmiany w OpenAI, dla tych, którzy nie zdążyli jeszcze się dowiedzieć, wywalili Sama Altmana, czyli prezesa OpenAI, następnie okazało się, że zespół się za nim mega wstawił i pomału zaczęło O czym być dzisiaj głosy. też powiemy sporo. O tak, dokładniej powiemy teraz, kto się wstawił i w jakiej ilości. Okazało się, że Microsoft chce, nie wiedział w ogóle o tym zwolnieniu, więc Microsoft chce, żeby jednak wrócił do OpenAI Sam Altman jako prezes. Były nawet pewne głosy, że tak, wróci, było zdjęcie, gdzie Sam Altman ma badge'a w ręce z nazwą OpenAI jako gość i napisał taki fajny post, ostatni i pierwszy raz z takim badge'em. I wszyscy myśleli, Tak że jest. okej, ostatni raz z takim badge'em, czyli już teraz on będzie prezesem. Ale nie, w tej telenoweli okazało się, że on wcale nie wraca na stanowisko prezesa, tylko zakłada inną spółkę pod skrzydłami Microsoftu, będzie z Microsoftem współpracował i były spekulacje, czy to jest spółka konkurencyjna, niekonkurencyjna. No i właśnie sobie teraz o tym pogadamy, bo ja trochę newsów nazbierałam, też wiem, że ty, Kuba, trochę tego masz. Wszystko staram się relacjonować i na LinkedInie, no ale dużo się dzieje, więc najpierw Bardzo. pytanie na ciebie, Kuba, czy coś nie pominęłam w tej historii, bo ja spróbowałam szybko podsumować tym, którzy nie są na bieżąco albo którzy chcieliby podsumowanie, ale pytanie, co z twojej perspektywy powinniśmy jeszcze dodać? Myślę, że tu się tak dużo dzieje, że mimo tego, że wiesz, że jesteśmy 2-4 na dobę w tym tak naprawdę, bo siedzimy ciągle, się wymieniamy jakimiś artykułami, screenami z Exa i tak dalej, czyli byłego Twittera, to myślę, że osoby, które będą robiły ekranizację na Netflixa, będą miały co robić, a myślę, że to będzie... Aż Netflixa założę na tę chwilę, żeby sobie obejrzeć. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Wspomnieliśmy sobie ostatnio o Dolinie Krzemowej, że to bardzo ciekawy serial. Szczerze mówiąc, życie przebiło w tym momencie to, co się dzieje po prostu w OpenAI. Rzeczy się dzieją niesamowite, bo tak jak mówisz, wczoraj ostatniego live'a robiłaś ze swoją gościnią. Dominiką. Tak. Dominiką, zgadza się. I tam mówiliście o tym, zresztą tak wszyscy myśleliśmy, że sam Altman przyszedł do Microsoftu, za nim właśnie poszło kilka osób, nie tylko Brockman, ale też inne osoby, chociaż trochę się marginalizuje w tej komunikacji, natomiast trochę tam osób już przeszło i nawet w związku z tym pisałaś też post na LinkedInie, widziałem, ja też pisałem na LinkedInie, na Facebooku, że fajnie, bo wiadomo, więcej zasobów od Microsoftu, Microsoft im dał pewną niezależność, tak jak GitHubowi chociażby, czy LinkedInowi, no ale niesmak pozostaje, bo jednak to jest duża korporacja nastawiona na zyski w przeciwieństwie do OpenAI. I już wszyscy myśleli, że to jest koniec tej historii, a tu... Tak, no i nawet jest, wiesz, to piękne zdjęcie właśnie z tym, co mówiłam, że Sam Altman jest w biurze i tam oficjalny komunikat, który gdzieś tam, może nie był oficjalny, ale w sensie była takie informacje w Bloombergu i tak dalej, że były CEO Sam Altman dołącza do zespołu Microsoftu, tak? Ale ty rozumiem, że dokładasz nową cegiełkę do tego newsa. Dokładam nową cegiełkę, tak jest. Nowy dzień, nowe informacje. Okazuje się, że ten deal z przejęciem jeszcze Sama Altmana, Grega Brockmana, innych pracowników, mimo że otwarty, to jak to powiedział ładnie Satya Nadella, którego pewnie będziemy jeszcze dzisiaj troszeczkę komentować, bo Przekozak rozgrywa tę partię, no to jakby to dyplomatycznie powiedział, że trwa proces ich zatrudniania, natomiast wiemy na ten moment, że to też oznacza, że jeszcze nie są formalnie zatrudnieni, to oznacza, że nie jest niemożliwe na przykład, żeby wrócili do OpenAI, co wydaje się ze względu na backlash bardzo mocny taki pracowników, o którym sobie pewnie dużo dzisiaj powiemy, no jest bardzo ciekawą informacją. To może powiemy sobie, co o tym liście? Myślę, że tak, że fajnie byłoby powiedzieć o tym liście, zaraz go wyświetlę, ale w tym momencie go nie mam pod ręką, natomiast ty opowiedz, a ja w międzyczasie go wyświetlę, bo w tych naszych tweetach gdzieś mi umknęło, więc tak już cię wyświetlam na pełny ekran, a ja wracam do tego, szukam z powrotem tego... Lepiej wyglądam, jak mnie nie widać. Dobra, więc ciekawostka taka, żebyśmy sobie połączyli kropki dla osób, które nie śledzą od początku. Ilya, czyli główny naukowiec, researcher w OpenAI,
był obwiniany jako główna osoba, która właśnie spowodowała tutaj, żeby spotkał się tutaj Rada Dyrektorów i żeby usunęła właśnie sama Był Altmana. takim kozłem ofiarnym, tak. Ja w pewnym momencie myślałam Tak. też, że to jest bad guy, że w tej historii mimo wszystko to on tam trochę zawinił, więc no... Albo to bad guy, jest... albo wiesz, myśmy się też wcześniej zastanawiali, pamiętasz jak rozmawialiśmy, że może tam było spięcie na linii biznes, czyli sam Altman i właśnie, tak. i właśnie Ilya, czyli nauka, nie? To Tak. było bardzo prawdopodobne. Więc nikt tam się Widzę, Kacper pisze, że pierwszy i ostatni raz z tym badżem, bo nigdy więcej tam nie przyjdzie. No. Tak jest. Też możliwe, że to chodziło. Ale myślę, że tego się nie spodziewał, szczerze mówiąc. Ale to może do tego wątku zaraz wrócimy. Po kolei. Więc Ilya to jest osoba, która była takim prowodyrem, przynajmniej publicznie tak to wyglądało. Po Tak, czym tak. wczoraj bodajże wieczorem, jak dobrze pamiętam, napisał taki post, który fajnie przetłumaczyłaś, jakbyśmy pokazali twojego LinkedIna. Już. Taki, Generalnie że jest mu wyrażał smutno. skruchę, to w ogóle było, no to było dość niesamowite. Gdzieś tutaj chyba to dołączałam. To w tym nowszym, wiesz? Do opisu tego wydarzenia. Tych postów jest tyle, czyli już nie... A jest, Ilya potwierdził, że nie odwróci na stanowisko, po całym weekendzie poświęcony na negocjacje z zarządem i tak dalej, więc on był tutaj akurat w tym momencie jeszcze bad guy, ale zaraz wam wyświetlę, co się później wydarzyło na Twitterze. Zresztą sam Altman to udostępniał, więc pewnie po prostu pocisnę to z jego Twittera. Wygląda to w ten sposób. Ilya, I deeply regret my participation in the board's action. I never intended to harm OpenAI. Czyli no dobra, już tłumacząc mu, bo w Polsce jesteśmy, że on bardzo żałuje jego udział w tej decyzji, tych akcjach wszystkich przez Radę. Nigdy nie miał na myśli, żeby nigdy nie chciał i nigdy jego intencją nie było, żeby skrzywdzić jakoś działania OpenAI. Kocha to, co było do tej pory zrobione, uwielbia to, co było zrobione i no, będzie robił wszystko, żeby reunite the company, żeby znowu zjednoczyć firmę. Jak zobaczycie, sam Altman dał aż 3 serduszka do tego. Aż 3 serduszka. Tak jest. Na Może jeszcze grubo. powiedzmy, tak, także grubo, no bo osoba, która myśleliśmy, że tutaj cały plot twist wymyśliła, żeby go usunąć, okazuje się, że wcale nie jest przeciwna, ale jak zaraz usłyszycie, jeszcze się będzie bardziej hardkorowo z tą osobą, także do Ilyi wrócimy, ale warto też powiedzieć o tym tweetie, który był pod spodem, który był OpenAI is nothing without its employees. It's bodajże, people. tak? Tak. People. No i to się pojawiało, bo to postowali ludzie sami, pracownicy OpenAI, jeżeli dobrze pamiętam, nie wiem ile osób to wytweetowało, ale Bardzo dużo. tak, i cały czas sam Altman udostępniał, dawał serduszka, udostępniał, no po prostu zawalili całego Walla na Twitterze właśnie tymi postami. Więc bardzo fajnie, bo widać, że oni rzeczywiście się zjednoczyli. Tak, i o tym zjednoczeniu będziemy sobie jeszcze trochę mówili, jeszcze wracając do wątku z soboty, jak pierwszy raz zrobiliśmy live'a, niespodziewanego, bo w ogóle nie mieliśmy live'ów nagrywać. Dokładnie. Także wyszło ciekawie. Tak, to zastanawialiśmy się, czy w ogóle popierają go ludzie. Okazuje się, że popierają go ogromnie. No i okazało się właśnie, a propos listu, do którego chciałem tutaj nawiązać, zrobiono list otwarty, w którym bardzo wprost skrytykowano Radę Dyrektorów, że oni są niekompetentni, że się źle zachowują, nie potrafią się komunikować, bardzo dużo zarzutów w ich stronę. I ten list został podpisany, jak się okazuje, przez wiele czołowych postaci w OpenAI, również Ilię, który... właśnie, super. To był dla mnie szok, bo wiesz, czytałam ten list, no i tak się skupiam, dobra, fajnie, ładnie, mądrze napisane, ja tak czytam, kto jest podpisany pod spodem i tak, what the fuck, na pierwszym miejscu Mira, a na ostatnim Ilya i tak się zastanawiam, dobra, to są autorzy tego listu, czy to są odbiorcy tego listu, więc musiałam jeszcze raz wszystko przeczytać, myślę, o co kaman? No i nie, chodzi, że to są autorzy tego listu. Ilya też się podpisał jako osoba, która do tego listu dołącza, krytykując w tym Radę, w której on jeszcze jest, więc co to jest za paradoks, ja się pytam. On chyba nie wystąpił z Rady jeszcze, prawda? Nie wystąpił z tej Rady. Nie wystąpił. Natomiast wiemy już, żeby głosował pewnie za powrotem. Cześć, pozdrawiam, Rafał. Więc na pewno tutaj brakuje 2 głosów, osób, o których sobie jeszcze pewnie dzisiaj powiemy. Natomiast tam też się podpisała, tak jak powiedziałeś, Mira i tutaj też warto powiedzieć o niej, bo ona została wybrana tymczasowym CEO, właśnie zastępując sama Altmana, po czym wyraźnie powiedziała od samego początku, że ona chce, żeby on wrócił, więc Rada ją znowu wywaliła po 1 dniu chyba bycia prezesem, CEO. Więc no... I zamienili ją... Bardzo szybko ją zamienili, prawda? Bo ile ona to była? 48 godzin? Myślę, że dobę, może 2. Właśnie o to chodzi. No a teraz jest współautorką tego listu. No, zresztą ja nie wiem, czy to jest taka osoba, która miałaby komukolwiek coś za złe, bo jednak była zawsze w wypowiedziach, w wywiadach bardzo stonowana, bardzo taka wyważona, ale tak jakby pewnie to nie chodzi o to, że ją wywalili ze stanowiska CEO, przynajmniej tak myślę, ale raczej chodzi o to, żeby rzeczywiście sam Altman wrócił. Tak. No, więc to jest ciekawy element tej telenoweli, to prawda. I tej układanki. Dobra, i teraz ten list, słuchajcie, co się dzieje? Nagle się okazuje, wczoraj dnia
wieczorne, chyba wczoraj wieczorem już to wiedzieliśmy w Polsce, wydaje mi się mniej więcej tak to jakoś godzinowo wyglądało, że podpisało ten list 500 pracowników z około 790 Tak. OpenAI. Przypomnijmy, że większość z nich miała wtedy urlop, prawdopodobnie już na Thanksgiving, ale generalnie to był czas urlopowy. I Serio? że A to bo było teraz w jest nocy. święto dziękczynienia? Naprawdę? O wow. Oni już mają, no wiadomo, pewnie nie wszyscy, bo tam musi ktoś pilnować tych serwerów wszystkich, żebyśmy mogli pytać ChatGPT o rzeczy, ale duża część tak i wiemy, że te 500 osób podpisało się między mniej więcej 1 a 5 godziną w nocy. Czyli to było tak, że oni się w ogóle budzili, żeby podpisywać ten list. Niesamowicie też pokazali wsparcie jakby dla starego zarządu, można powiedzieć, dla jedności pewnie w firmie też bardzo mocno. Tak, Niektórzy też twierdzą, że dla pieniędzy, bo wiadomo, że oni mieli bardzo dobre pakiety akcji tam, a generalnie wartość teraz biegnie do zera, jak nikt tam nie będzie pracował. Ale dla Microsoftu przecież widać Dla było, że Microsoftu. akcje Microsoftu rosną. No oni po prostu są najbardziej Tak. wygrani w ogóle na tej całej zabawie, bo widać przy tych wywiadach z Bloombergiem, nawet jednocześnie był pokazany taki wskaźniczek, jak wyglądają akcje Microsoftu. Do góry, do góry, do góry, do góry. No super. Oni w każdej sytuacji są wygrani. Przypomnijmy coś, co zrobił właśnie CEO i też prezes właściwie Microsoftu, bo on popełnił bardzo piękne tutaj rzeczy ze strony jakby biznesowej. On ponoć godzinę w ogóle miał przed otwarciem rynków, jak już było wiadomo, że OpenAI jest w bardzo ciężkiej sytuacji i bardzo się brzydkie rzeczy dzieją, które też się Microsoftowi nie podobają, to godzinę przed tym ogłosił, że sam Altman, tak, Greg też przechodzi cały zespół spory. I w związku z tym udało im się sprawić, że po prostu akcje Microsoftu bardzo mocno urosły od razu na rozpoczęciu giełdy. No to były takie szachy 5D, że to jest po prostu aż niemożliwe, co on robi. Ale w ogóle ty mówisz, że to jest niepotwierdzone, że on tam przeszedł? W sensie z jednej strony to cały czas o Tak. tym mówił, ale to co jest niepotwierdzone, że on przechodzi? Nie jest tak, jeszcze nie ma podpisanej umowy pracowniczej podobno. wow. I to już jest potwierdzone przez bodajże niego, albo w The Verge'u to było opisane, albo Bloombergu, nie pamiętam. Natomiast dzisiaj w tym wywiadzie bloombergowym właśnie Satya Nadella z Microsoftu, on też powiedział, że on jest w trakcie procesu zatrudniania, więc jakby powiedział to samo, tylko że korporacyjnie, dyplomatycznie. No to jest, ale to jest ten wywiad, mi się ten wywiad, to jest genialny, to jest po prostu, to jest mózg, naprawdę. Wyślę wam też za chwilę na czacie ten link do wywiadu z Bloombergiem. To jest 8 minut, które jest napakowane taką korporacyjną mową, takim słownictwem pięknym, dyplomatycznym. Z jednej strony ciągle Radością. kochamy Altmana i ciągle kochamy OpenAI. Z jednej strony idziemy wszystko do przodu, wspieramy rozwój AI, ale też robimy trochę konkurencję dla OpenAI, ale nie aż tak bardzo, bo wspieramy. I to było takie... A pod koniec to się chyba lekko zdenerwował, bo powiedział, no ale droga pani Emily, coś tam, już do niej z imienia, myślę, oho, tak. To chyba było najbardziej takie poważne to, co on powiedział, a wszystko inne powiedział z takim uśmiechem, na zasadzie, że on jak dla mnie to mógłby naprawdę kłamać, pracować dla jakiejś, wiesz, firmy, która sprzedaje zabawki dla dzieci, a nie Microsoft i rozwiązania technologiczne. No on mówił to takim kochającym głosem, że normalnie tam żygałam tęczą prawie. No, uśmiechnięty cały czas. Tak, ale ciężko się dziwić, bo z jednej strony to CEO największej firmy software'owej w sumie na świecie, z drugiej strony... jest talent, żeby tak powiedzieć. On wygra, jakkolwiek się ta sytuacja nie potoczy. No wiadomo, znowu może być jakaś nieprzewidziana sytuacja, tak jak mamy teraz. Mówiliśmy o tym 2 dni temu, że może będzie scenariusz, którego nie przewidzimy. Mieliśmy rację, nie przewidzieliśmy. Więc, tu się chociaż nie myliliśmy. Tak, ale te, które są teraz na stole, powiedzmy opcje, o których wiemy, no to i tak w każdej sytuacji Microsoft wygrywa. Mniej lub bardziej, ale i tak wygrywa. Przypomnijmy te memiki, że największe przejęcia na świecie firm technologicznych, no to największe to jest Microsoft przejmuje OpenAI za $0 bilionów. Także... O wow, no to w ogóle jest dobre. No ja myślę, że on naprawdę, on wie w co gra. Pewnie zarząd OpenAI nie wiedział w co gra, Satya Nadella wie w co gra i gra w to bardzo dobrze, tak jak ty to porównałeś, że to są szachy 5D. No, powiem ci, no idziemy na grubo, bo on wie, że jak dobrze to rozegra, to tak jak mówiłeś, akcje Microsoftu rosną. OpenAI albo wzrośnie, albo nie urośnie, ale jak przyjmą ich pracowników, no to i tak Microsoft wygra. Pytanie właśnie, co jeszcze z tymi odejściami, bo ty mówiłeś, że tutaj może być jakiś confusing, w sensie w jednej wiadomości była informacja, że 500 osób odeszło z OpenAI, ale okazało się, że to było przed jakąś aktualizacją czegoś tam, nie wiadomo czego, już nawet nie pamiętam, w którym to medium było, czy w Bloombergu, czy w Financial Times, ale że to jednak nie 500 osób, tylko 700, tak jak mówisz, 900 osób. Pytanie, kto tam w ogóle został i czy nie zostali ci, którzy nie są naprawdę chorzy albo zapili na tym Thanksgiving, albo tylko rada nadzorcza. Więc no, pewnie
90% tak naprawdę tej firmy odeszło. Ponoć już z najnowszych aktualizacji, których i tak nie mamy aż tak super na bieżąco. Bo Nie one mamy są szybko, bo sprzed to kilku tak ze godzin. Stanów idzie. Tak, dokładnie. Natomiast gołębie pocztowe długo lecą. Natomiast już jest ponad 700 trochę z 790. Ktoś ocenił, że ponad 95% firmy już. Oni, przypomnijmy, oni się nie zwolnili. Oni zadeklarowali, że się zwolnią, jeżeli Rada Dyrektorów się nie poda do dymisji w całości. No tak. Która oczywiście milczy. Tak może powiedzmy sobie. A teraz a propos najnowszych teorii spiskowych i to myślę, że teoria, która teraz się najbardziej układa w logiczną całość. No. Przypomnijmy, że CEO Quory, który ponoć teraz jest najbardziej oskarżany jako ten prowodyr i też był jedną z tych osób, która bardzo chciała, żeby odszedł Sam Altman. 4 dni wcześniej, czy 5, to znaczy może tak, żeby był timeline gotowy. Wydali coś takiego, on ma taki swój startup, który się nazywa chyba POE i oni wydali coś, co działa mniej więcej jak najnowsze agenty GPTs w OpenAI. Kilka dni później, czy tydzień później, w każdym razie 4 dni temu mniej więcej, pojawiają się agenci GPT, na co prawdopodobnie się bardzo wkurza, ponieważ jego milionowy startup, który tak sądził, że taki będzie, nagle w ogóle nie ma sensu, mamy to w czacie GPT. I dużo osób twierdzi, że brak komunikacji ma na myśli, że mu nie powiedział sam o tym, że mu robi konkurencję. I to by miało sens. On nie wiedział, co się w firmie dzieje, tak jakby nie wiedział, że tam się coś takiego tworzy, przecież oni tego w jeden dzień nie stworzyli. Oni ani nie pracowali w OpenAI, ani nie mieli tam udziałów. Oboje tej rady dyrektorów, nie? Więc jakby to jest w ogóle dziwna struktura. O tym sobie już mówiliśmy. Ona miała Ale możemy to powtórzyć. Myślę, że to warto jest powtórzyć, że z tą strukturą. No, mów. Struktura w ogóle była ciekawa. Przypomnijmy, że tam był Elon Musk, był pierwszą osobą, która się wycofała w ogóle z rady dyrektorów ze względu na konflikt interesów. Twierdził, że to, co robią generalnie nie ma sensu po prostu na początku, bo to było naprawdę dawno. Tam się przewinęło naprawdę bardzo dużo osób, których już nie ma. Natomiast aktualnie jakby im bardzo zależało na takiej demokratyzacji, żeby to były osoby z zewnątrz takie bardzo mocno. Tylko to ciężko nazwać, że to są osoby z zewnątrz, skoro one też działają w technologii i też mogą tworzyć konkurencyjne rzeczy. I tak w tej sytuacji właśnie niestety jest. Ale a propos konkurencyjnych rzeczy, powiem Ci, mnie dzisiaj jedna rzecz zaciekawiła mega, którą repostował Satya Nadella. Mianowicie, nie wiem, czy to widziałeś, obczaj sobie to. Satya repostował post Microsoftu. Ni z gruszki, ni z pietruszki, Microsoft Expanding, tłumacząc znowu na polski, rozwija możliwości AI. Nie tylko będą large language models, ale oni teraz trenują small language models, które będą bardziej efektywne, elastyczne, będą konkurencją dla large language models, więc trochę oczywiście piszemy o tym, że rozwijamy nowe produkty na rynku, ale dlaczego akurat dzisiaj? Dlaczego 12 godzin temu? Więc ja się zastanawiam, czy to nie jest tak, że na przykład ten nowy ewentualny startup, czy ten venture tworzony przez Sama Altmana i Microsoft, to może właśnie będzie to, albo po prostu korzystając z tego, że bardzo dużo się dzieje wokół Microsoftu, oni dopiero teraz to ogłosili, nie wiadomo na jak bardzo zaawansowanej to jest etapie. No ja Ciebie chciałabym zapytać z perspektywy technicznej, na ile rzeczywiście te small language models, małe modele językowe mogą być konkurencją dla large language models, czy to jest tak, że to w zupełnie innych dziedzinach mogą być zastosowane? W ogóle powiedz, jak to jest z perspektywy właśnie osoby technicznej i dyrektora od wdrażania AI takiego, jakim jesteś Ty. Myślę, że to generalnie może mieć duży sens. Oczywiście to trzeba będzie sprawdzić, natomiast troszeczkę mi się to kojarzy z tą sytuacją, jak mamy małe reaktory jądrowe. W sensie LLM-y są bardzo drogie w wykonaniu i bardzo drogie w sensie takim nawet wykorzystaniu pod kątem mocy obliczeniowej. Być może małe właśnie takie modele językowe są odpowiedzią na to, że nie wszędzie potrzebujesz LLM-a, może gdzieś możesz skorzystać z modelu, który jest na przykład 10 razy tańszy w użyciu, ale on faktycznie spełnia twoje wymaganie. By the way, taka ciekawostka, jak już tak troszeczkę tylko technicznie, istnieją takie projekty na przykład jak GPT-4All, który jest trochę ukradnięciem inteligencji GPT bez jego wiedzy. Tak bym to najprościej określił. I to właśnie ma troszeczkę podobny spełniać cel, nie? Czyli bierzemy sobie wielkiego LLM-a, ale robimy z niego malutkiego, który nadal jest bardzo inteligentny i bardzo mądry, tylko nie wie wszystkiego. Więc ja uważam, że ciekawy bardzo kierunek. I jeszcze tutaj jedno sprostowanie. A propos tego, co pisaliśmy w ogóle w poście do tego naszego dzisiejszego wydarzenia. To jest generalnie tak, że te małe modele oni ogłosili kilka dni temu już, czy tydzień może, na wydarzeniu. Tak, Microsoftu. Oni myślą, że to teraz udostępnili z czystej złośliwości. Albo być na fali, nie wierzę coś innego. Albo jakieś korporacyjne znowu zagrywki. Ja tu myślę, że oni są zbyt mądrzy w tym, żeby to była czysta złośliwość. A to widzisz, ja nie widziałam tego, że oni to ogłosili wcześniej. To też w ogóle jest ciekawe. Mi się wydawało, że oni teraz dopiero z tym wyszli, ale czyli to jest to nowość, ale nie aż taka nowość, że z dzisiaj, tak? Tak, dokładnie. To była taka bardzo dla konferencja, przepraszam, zapomniałem nazwę. Jak ktoś na czacie pamięta, to proszę podać na nazwę. Ale Microsoftowa czy OpenAI-owa? Microsoftowa.
Tak. Tutaj nie pamiętam, bo OpenAI to był ten OpenAI Dev Day, na którym też się Tak, dużo nowych to rzeczy też pamiętam. podało, pojawiło, na którym Satya Nadella podał rękę do Sama Altmana, więc te zdjęcia do tej pory krążą, że na Pożartowali pewno sobie. Altman jest chroniony dzięki temu, co pewnie trochę ma w tym prawdę. No, widać, że oni się dobrze dogadują, tak. Natomiast to chciałem powiedzieć, raczej to jest tak, że z tego, co zrozumiałem Satyę, i zresztą tak wynika z tych poprzednich ich właśnie konferencji, to oni już na tym pracują w Microsoftie i mają do tego team. I raczej to nie będzie tak, że chcą Sama Altmana, żeby on przyszedł do tamtego teamu, tylko że zbudował nowy team, który jednak by się zajmował tymi dużymi modelami językowymi w ramach Microsoftu. Więc raczej sądzę, że i tak to byłaby konkurencja dla OpenAI, no ale przypomnijmy, na końcu dla Microsoftu to nie ma żadnego znaczenia. Oni i tak są, dokładnie, win-win. Dajcie znać, jakie wy macie pytania, komentarze, bo jeszcze będziemy mówili o tym, co może być dalej. Spróbujemy znowu we wróżkę się zabawić, tak jak poprzednio, może któraś z naszych wersji się będzie zgadzała, ale jak macie jakiekolwiek pytania, śmiało zadawajcie te pytania. Jesteśmy tutaj po to, żeby z wami podyskutować o możliwych kierunkach, o tym, co się może wydarzyć. I też spójrzmy na komentarze, bo widzę, że już się fajne komentarze pojawiły. Na przykład Mateusz Wyciślik, cześć w ogóle Mateusz, miło, że wpadłeś. Pisze, Mateusz. że takie pytanie w zasadzie, czy to jest prawdziwe życie, czy nowy sezon znanego serialu HBO? Dokładnie o tym też myśleliśmy. Tak. Myślę, że nowy sezon na pewno, tylko dajcie im jeszcze chwilę, żeby to nakręcili, albo już tam w ogóle biegają z Ale kamerami. wyobraźcie sobie to, jakie to było fajne, jakby zrobili faktycznie reedycję i by zrobili jeszcze raz Dolinę Krzemową właśnie a propos tych, nawet jako miniserial, nie? Ja bym to mega oglądał, tak szczerze mówiąc, a jeszcze dodajmy tutaj taką szczyptę przyjemności. Emily, czyli osoba, która przeprowadzała dzisiaj wywiad z właśnie CEO Microsoftu, to jest osoba bardzo znana w tym środowisku i właśnie ona też była w tym serialu zresztą. Naprawdę? Poważnie? Emily tak. Chang? Co ty dajesz? Ona przeprowadzała te wszystkie wywiady. Tak. Ja myślałam, że to w ogóle jest jakaś, randomowa dziennikarka, która, no wiadomo, w tech pewnie siedzi, ale nie wiedziałam, że aż taka. Bardzo w tech. O wow, w ogóle genialnie. Ale dobra, to przechodzimy dalej do komentarzy. Kacper Sieradziński, to jeszcze raz pozdrawiamy Kacper, pisze o tym tweetie. OpenAI is nothing about its people. To jest zarówno tekst, który brzmiał jak zjednoczenie, jak i niezbyt dobrze brzmiąca przepowiednia. No coś tu jest. Coś tu jest, no. Pytanie, czy to dobra wróżba, czy zła wróżba. No dokładnie. Widzę, że z nami tak może być. No zobaczymy, no właśnie, tak jak myślisz, w którą stronę teraz to pójdzie? No bo teraz tak, ten zespół był w OpenAI, chce wyjść z OpenAI, jeżeli zarząd się nie poda do dymisji, więc czy zarząd, rada w zasadzie dyrektorów zrezygnuje i rzeczywiście sobie pójdą, zostanie nowy CEO, czy nowy CEO też pójdzie, bo się widać nie spodobał, bo skoro Mirę zastąpili tym nowym CEO, który jest założycielem też znanym startupowym w świecie człowiekiem, założycielem Twitcha, w ogóle osobą też z dobrym trackiem. No właśnie, pytanie, co z tym zespołem? Tak jakby, czy ten zespół rzeczywiście masz taką dużą moc? Myślę, że na pewno ma taką moc. Tyle ludzi, jak odejdzie z tamtego... Ja myślę, że jakby top 10% odeszło, to już by mieli ciężko, a jak odchodzi top 95%, albo po prostu 95%, no to come on, to się nie może spiąć tak naprawdę. A jeszcze a propos nowego prezesa, to kilka ciekawych rzeczy. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale pojawiło się dziś takie głosy, że chciał zwołać emergency meeting w biurze, na co mu na Slacku podobno wszyscy odpowiedzieli reakcją taką... To nie do was, nasi widowcy piękni. Podobno i nikt nie przyszedł. Nie wiem, na ile to jest prawda. Natomiast druga strona, i to mi się akurat bardzo podoba, jak ogłosił na Twitterze, co będzie robił, to napisał w pierwszym punkcie, że powoła niezależnego osobę, która po prostu zweryfikuje, tak? I sprawdzi, dlaczego tak się zachował board. Więc bardzo mi się to podoba, że poszedł w tym kierunku. Zobaczymy, czy sobie poradzi. Czy Rada Dyrektorów zrezygnuje? Nie sądzę, bo zauważ, że idą zaparte. Oni nikomu nic nie mówią. Nawet w tym liście jest cisza, dokładnie. Po ich stronie jest totalna cisza. No właśnie. Tak, oni to mają jakby... Oni się tu nie przejmują, nie? Co tam będą odpowiadali komukolwiek? Także bardzo nieprofesjonalne z ich strony. Już się zastanawialiśmy o tym przecież od 2 dni, jak mówiliśmy, że oni są trochę spaleni w tym momencie w świecie technologii, ale widać, że jakby jakieś tu muszą mieć inne interesy, skoro to ich aż tak bardzo nie interesuje. Już dla samego spokoju by mogli odpuścić, tak szczerze mówiąc. No tak, ale to w sumie, tak jak mówisz, bardzo nieprofesjonalne z ich strony. Poza tym nikomu nie powiedzieli, nawet Satya w tym wywiadzie w Bloombergu powiedział, że on nic nie wiedział. To był jedyny moment, kiedy on się lekko uniósł, że on nic nie wiedział o wywaleniu Altmana, on nic nie wiedział o tych zmianach. Rano jeszcze w piątek był za OpenAI, znaczy on tam twierdzi, że nadal jest za OpenAI, ale to trochę brzmiało, jakby coś lekko się tam zgrzytnęło, ale on totalnie komunikuje, że nic nie wiedział. Że mimo, że jako jeden z głównych inwestorów bodajże 49% udziałów mają? Chyba 50. Chyba 50, ale niektórzy mówią, że 60, ale też nie jestem tego pewien.
Mi się wydawało, znaczy znów nie pamiętam dokładnych liczb i nie pamiętam źródła, więc rękiem sobie użyć nie dała, ale wydaje mi się, że tam była taka dziwna struktura, że było 49, 1 i 1. I że udziałowcy, że Microsoft jest jeden z tych, który ma 49, ale no pytanie, kto ma też te jedynki. Bo no, tu chodzi też, żeby ktoś miał większość mimo wszystko, tak? No, nie można mieć od razu monopolu, ale mimo wszystko, żeby ktoś miał większość, więc no właśnie ciekawa sytuacja, plus tak jak mówię, tak jak nieprofesjonalnie, tak jak też ty powiedziałeś, nieprofesjonalnie totalnie się zachowali, nikomu nie mówiąc i teraz też nie komunikując. Wszyscy gadają o nich, ale oni nic nie wyprowadzają na zewnątrz żadnych informacji. Więc... Dużo osób twierdzi, że generalnie pewnie im zespół prawników i osób od PR-u tak podpowiada i to jest jakby normalne, że te zespoły tak podpowiadają, ale że generalnie takich osób się nie powinno w takiej sytuacji słuchać, bo trochę mają więcej do stracenia moim zdaniem niż to, że ich ktoś oskarży. To, że będą oskarżeni, to przez inwestorów to już wiele inwestorów OpenAI zaanonsowało, nie? Dokładnie, tak jak powiedziałeś, no to nie jest tak, że ci inwestorzy po prostu tak sobie przejdą obojętnie, no już od dawna było wiadomo, że będzie z tym problem, no a teraz nawet czytałam właśnie albo w Financial Times, albo w Bloombergu, że już konkretnie idą głosy, że rozważają, chyba nawet Americzanka mówiła, że inwestorzy rozważają właśnie pozwy. I tak jak powiedziałeś, no pewnie mają jakichś doradców, którzy zabroniają im coś mówić, ale skoro Altman mówi, ale bardzo pozytywnie, bardzo z takim pozytywnym nastawieniem, bez żadnych szczegółów, no to znaczy, że da się jakoś tą komunikację poprowadzić, prawda? Tak. Może od razu wiesz, bez prania brudów na zewnątrz, bez jakiegoś wywalania jakichś rzeczy na zewnątrz, ale da się. Satya Nadella pewnie ma więcej władzy, więc on może sobie tam tweetować co chce i ma jeszcze większy sztab prawników, ale też jakoś komunikują się. A tutaj z OpenAI cisza. No, więc... Ale dzisiaj też jak ładnie powiedział, nie? Na tym wywiadzie dla Bloomberga, że jak go zapytali właśnie o sprawy prawne, że jego to interesują innowacje i bezpieczeństwo, a on zostawia legal teamowe rzeczy, to go mnie interesuje. A na pewno w to uwierzę. No i ten jego legal team pewnie też może nieźle dowalić OpenAI, więc pewnie zostawił legal teamowi na zasadzie zmiażdżcie ich, tak? Tak jakby zrównajcie ich do ziemi, jak się nie pogodzimy, nie? Więc może być i tak. No ale naprawdę po prostu mistrzunio, jeżeli chodzi o taką dyplomację. Sebastian tutaj pisze z nami, i że ja nic nie mówię. Też dyplomatycznie, można się wstrzymać od głosu. Dokładnie. Piotr pisze, tak. To chyba od ciebie z kanału z kolei, gdzie dwóch się bije, tam Bart wygrywa, change my mind. Zauważmy, że kilka osób z Google'a już w weekend pisało, że nie napisali, że bezpośrednio o to chodzi, ale że wracają z podwójną siłą i jak tylko tam się skończy chyba przerwa świąteczna, to że bardzo mocno wracają do jeszcze większych prac nad AI. I na pewno to zmotywuje przeciwników, znaczy konkurencję. Tak, ale zobacz w ogóle jaka gra. Ja tego akurat nie załapałam, że teraz jest święto dziękczynienia, bo w ogóle w zarządzaniu ludźmi, ja jestem po ekonomii, więc w ogóle jestem zesfrikowana tą sytuacją nie tylko z perspektywy osoby, która ma firmę, działa w branży IT, ale też z perspektywy doktoratu z ekonomii, który robiłam. Porzuciłam, ale whatever, ale robiłam i się mega interesuję takimi rzeczami. I w ogóle w teorii zarządzania i w praktyce mówi się, że się nie zwalnia ludzi w piątek, bo oni mają wtedy przewalony cały weekend. Więc nie robi się takich rzeczy, a tym bardziej nie zwalnia się ważnych osób w piątek. No chyba, że chcesz to ukryć. A jak oni zwolnili Altmana w piątek, to może myśleli, że ktoś to zamiecie pod dywan, im się tam jakoś, wiesz, to ukryje, że ten Altman został zwolniony. Plus to święto dziękczynienia, czyli dłuższy weekend, kiedy ludzie teoretycznie nie powinni sprawdzać social mediów, ale tu się okazuje, że zadziałało to na efekt odwrotny. Może ci ludzie mają więcej czasu niż ci zakładali i cały świat o tym gada, łącznie widzisz z Bloombergiem, Financial Times, całą Polską i tak dalej. A słuchaj, to a propos tego, co powiedziałaś, mega ciekawy wątek przez CEO firmy, która robi opaski badające stres podczas snu i w ogóle jak ludzie śpią. No jedna z tych Mi Bandów, innych takich rzeczy, tylko takie bardziej używane w Dolinie Krzemowej. Powiedział, że to, co się dzieje, jest bardzo realne. Widać, że pracownicy OpenAI nie śpią, bo w całej Dolinie Krzemowej o 20 kilka procent skoczyło ilość osób, która się nie wysypia przez ten weekend. 20 kilka procent. Wyobraź sobie to? Czyli ktoś to mierzy, no właśnie, czyli ktoś to mierzy i sprawdza i to się rzeczywiście dzieje. No dlatego tak jak ci mówię, no nie zwalnia się ludzi w piątek, no tak jakby jak ktoś ma firmę, to wie, że to jednak to nie jest dobra wiadomość ani dla zespołu, ani dla tej osoby, a jeżeli się zwalnia tak dużą osobę w taki dzień, no to mówię, tu albo na grubo, albo ktoś jest niekompetentny i tego nie wie, to jest z podręczników po prostu wiedza, albo po prostu chcieli to zamieść pod dywan, więc no sorry. Tej niekompetencji jest dużo, nie? Popatrzmy, myśmy nawet o tym mówiliśmy w sobotę, nie? Że nie dali mu odejść z godnością, zwolnili go z chwilą natychmiastową, a teraz zobaczmy, jak cała ta komunikacja, to co powiedzieliśmy sobie przed chwilą,
i to, co się działo w piątek, jak to wygląda. To jest tak, jakby ktoś o kimś powiedział, ty, on jest głupi i on mi coś brzydkiego powiedział, nie? No bo wiesz, napisali to na blogu, Tak, w ogóle tak. filmowym i napisali takimi ostrymi słowami, korporacyjnymi, ale ostrymi. Tak. Więc robią to. Po czym mija kilka dni, wszyscy się opowiadają po stronie tej, który twierdzi, że zrobił źle, tamten też się wypowiada, a ten milczy przez cały czas i nic nikomu nie odpowie, nie? No to jest takie... Strzelili focha. No. W ogóle źle to wygląda, naprawdę, to wygląda po prostu jakby wina była wiadomo po czyjej stronie, w tym momencie. No. Ale swoją drogą ten taki zwrot, którego się nie spodziewałam, to że właśnie Ilja no jednak wyraził jakąś skruchę. Tak. Tam są na LinkedInie pewne takie teorie, że to być może nie jest szczere. No ja też nie wiem, ale to Ola Przegalińska chyba pisała, zaraz też postaram się to udostępnić, że bardzo fajnie to pisała. Ola jest w ogóle wicedyrektorką w Koźminie, na Koźminie, też pracuje na Harvardzie, ona jest też bardzo blisko Doliny Krzemowej i ona napisała taki post, że coś się nie zgadza w tej, już wam udostępniam, coś się nie zgadza w tej romantycznej historii wizji przewrotu OpenAI. Ilja Sutskever stał na straży bezpiecznego rozwoju AI, a sam Altman parł do przodu, nie patrząc na zagrożenia. A skoro tak, to dlaczego prawie nikt w firmie nie stanął przy zarządzie oraz Sutskeverze? Wszyscy tam są pozbawieni kręgosłupa moralnego? Takie pytanie, wiecie, otwarte, tak? No, też ciekawe spostrzeżenia Ola ma, bo ona jest bardzo blisko Doliny Krzemowej, ona też jest osobą, która bardzo dużo pod kątem naukowym pracuje nad tego typu rozwiązaniami, tak jakby jest też na Harvardzie, jako bodajże jeden z profesorów, więc no, ona ma dość dużo w tym zakresie do powiedzenia. No i trochę się z nią zgadzam, że coś tu nie gra, w sensie albo Ilja ściemnia, albo rzeczywiście był trochę słupem i go postawili w jakiejś takiej sytuacji, do której on nie był może do końca świadomy, plus jeszcze przychodzi ta kwestia bezpieczeństwa. Co z tym bezpieczeństwem, skoro teraz się trochę zamiata ten temat pod dywan, a my rozmawialiśmy chyba w jednym z pierwszych naszych relacji, że tu mógł być ten case, że w trakcie wdrażania GPT-4 Turbo coś poszło nie tak pod kątem bezpieczeństwa i dlatego ktoś musiał wyciągnąć wtyczkę i przestali przyjmować nowych ludzi. Więc no nie wiem, jak ty się zapatrujesz z perspektywy technicznej, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo. Fajnie też powiedział dzisiaj Satya Nadella, że oni bardzo mocno w Microsoftie na to będą parli i jakby to bardzo podkreślał, że z jednej strony innowacja, z drugiej strony bezpieczeństwo. Uważam, że takie wyważone słowa, no wiadomo, kolejne korporacyjne. Natomiast a propos tego, co mówisz, na pewno jest między nimi napięcie na tej linii, bo to wiadomo nie od dziś, że faktycznie część OpenAI jest po prostu za tym, żeby robić to bezpiecznie, a część, żeby do przodu przejść i dawać ludziom narzędzia. I o tym też już wielokrotnie mówiliśmy. Ja myślę, że to może być jeszcze jeden scenariusz, że Ilja faktycznie jakby może został przez kogoś pociągnięty do tego, żeby też się zbuntować, że faktycznie to jest, słuchaj, to jest niebezpieczne i tak dalej, ale zrozumiał, może zauważył, że teraz nie stoją na zasadzie, czy będziemy się rozwijać szybciej czy wolniej, tylko czy w ogóle się będziemy rozwijać, czy ta firma upadnie i cały ich dorobek tak naprawdę, który zrobili w OpenAI, czy po prostu przestanie istnieć tak de facto przy braku ludzi i braku talentów. No tak, no i może sobie właśnie nie zdawał sprawy tak naprawdę, tak jak powiedzieliśmy, jakie to są szachy 5D, co się tutaj dzieje i w ogóle trochę mógł być takim, no nie wiem, no nie chcę powiedzieć słupem, bo to źle brzmi, ale może mógł być taką osobą, która trochę została wykorzystana, tak? Więc znowu moral spine, o którym pisała Ola Przegalińska, być może ktoś go nie miał. Nie wiemy kto, bo może jednak Ilja nie jest takim całym czarnym charakterem. Zresztą jest fajne nagranie o nim na YouTube. Robił z nim wywiad The Guardian i 2 tygodnie temu ten wywiad wyszedł. Więc to dość młody jest ten wywiad, aczkolwiek wiadomo, nagrywany dość dawno temu. Natomiast no, może wcale nie jest takim bad guy, jak nam się wydawało. Mi też się tak wydawało. No to słuchajcie, tak na początku było, że to jest ten prowodyr całej tej sytuacji, takie były informacje. Natomiast no ja myślę, że faktycznie może on z naukowcem po prostu miał jakieś swoje cele, miał ten kompas moralny. Wiemy, że on go ma jakby z doniesień, jakie wiemy, a został po prostu wrobiony przez kogoś w głupią rozgrywkę korporacyjną. Nie zdziwiłbym się, jeżeli by tak było. Przypomnijmy, że on był w boardzie faktycznie naukowcem, a reszta boardu to byli seryjni przedsiębiorcy, którzy generalnie wiedzą, z czym to się je. No właśnie, no to nie był taki typowy biznesowiec, no więc ja też dużo szkolę, na przykład ostatnio prowadziłam szkolenie trochę off topic, ale ostatnio prowadziłam szkolenie dla naukowców, dla doktorów, doktorantów, profesorów, którzy chcą zakładać startupy, z pitchingu, wiesz, z wystąpień publicznych przed inwestorami. I jak się z nimi rozmawia,
to z całym szacunkiem, ale oni rzeczywiście żyją w trochę innym świecie. I dobrze, bo oni żyją w świecie naukowym, ale totalnie nie kumają świata biznesowego. Jak ja mówiłam o Business Model Canvas, o takich rzeczach, które musisz uwzględnić w trakcie pitchowania, to było dla nich nowość. I z jednej strony fajnie, bo chcieli się nauczyć, ale z drugiej strony, jeżeli tego typu naukowca postawisz w boardzie, w takiej radzie dyrektorów, zestawisz z ludźmi, którzy są wyjadaczami, że zęby zjedli, czy to w korporacjach, czy w startupach, no to on siłą rzeczy jest tym najmniej poinformowanym, tak? Więc no to mógł być ten case, że Iliad był trochę niedoinformowany, trochę był takim słupem, no ciężko właśnie stwierdzić, co tutaj mogło się jeszcze wydarzyć interesującego. Myślę, że w kolejnych dniach będziemy... Piotr bardzo ciekawie wrzucił, to o czym wcześniej też mówiłem, warto sobie to przeczytać. To może przeczytajmy to, Kuba, skoro Piotr to twój chyba kolega, to dajesz, to ty recenzuj. Polecam Piotra obserwować w dziedzinie AI tak w ogóle, bardzo dużo fajnych rzeczy wrzucasz, to tak samo jak Mateusz Wyciślik. Ciekawostka, w Radzie Dyrektorów jest Adam D'Angelo, CEO Quora, który wypuścił czata POE, a w październiku ogłosił możliwość, czy w październiku, ale mówiłem, że kilka tygodni wcześniej, to się pomyliłem. Zarabianie przez użytkowników na customowych czatach POE, które tworzą, to go podobno mega wkurzyło i zaczął mieszać w Radzie Dyrektorów. Tak, przypomnijmy, że właśnie kilka dni przed tym, jak wywalono sama Altmana, to wtedy się o tym dowiedział właśnie Adam D'Angelo, więc bardzo możliwe. I mamy jeszcze drugi komentarz? Tak, i też Piotrek, moim zdaniem Iliad został wkręcony. No to w temacie co mówimy, widzisz Piotrek, czyli że jest wkręcony przez D'Angelo, dla mnie jest geniuszem, który, jak to ładnie dzisiaj się mówi, jest... Neuronietypowy. Padłam. Ale tak, to jest dobre określenie. Nie umie takich gier i dał się zmanipulować. Ale bardzo dyplomatycznie teraz Piotrek to napisał. Wszyscy uczymy się teraz od Sati mówić bardzo dyplomatycznie. No tak jakby dokładnie. Znaczy znowu, tak jak rozmawialiśmy, naukowcy trochę inaczej się komunikują, dla nich są inne ważne rzeczy i super, bo byśmy inaczej nie mieli żadnych innowacji, jakby oni byli takimi, nie wiem, ekstrawertykami albo do ludzi, albo do innych rzeczy. No naukowiec musi jednak przeanalizować sobie jakąś rzecz bez emocji często, więc on po prostu może tych emocji nie uruchomił i w sumie to spoko, tak jakby fajnie dla niego, że on jest taki, ale tutaj w tej sytuacji mogło to być jego minusem, jego słabą stroną. Tak jest. Ja odpowiem tylko na to pytanie. Cześć Piotrze, czy będzie live z Patrykiem ze szkoły Reakta? Ciekaw jestem jego zdania. Pół godziny temu go o to pytałam, czy chce dołączyć do naszej konwersacji. Powiedział, że on się nie wypowiada, on zostaje apolityczny. Więc niestety Patryk nie dołączy, ale zapytam go potem o to jeszcze raz, więc dziękuję Ci Piotrze. Mam nadzieję, że go to zmotywuje do wypowiedzi. Ja chcę tylko powiedzieć, że codziennie jak zaczynamy nagrywać, to zawsze na początku się dołącza, przez kilka minut z nami porozmawia, a potem się rozłącza. Jest bardzo dyplomatyczny, dostrzegam tutaj, tak jak Satya Nadella, takie bardzo duże kompetencje w zakresie dyplomacji, że się nie wypowiada Patryk w naszych live'ach, ale chyba może pora to zmienić, trzecią głowę do dyskusji dołączyć, Dominikę albo Patryka, coś wymyślimy. Kuba nagrywa w ogóle świetny kurs w kontekście AI. Kuba, powiedz 2 słowa, zróbmy od razu autopromocję. Zrobimy autopromocję. Mistrz AI, jak ktoś programuje, a chce poznać AI, to zapraszamy, jeszcze można się z nami kilku ciekawych modułów nauczyć, a zaraz potem wylatuje, więc zróbmy podsumowanie i lecimy. Dokładnie. To ja się od razu zreklamuję, że jak potrzebujecie szkoleń z czata GPT, to ja się polecam. A mały kącik reklamowy tutaj był w tym momencie. Anna Pro polecamy. Ale w każdym razie podsumujmy, czyli sytuacja się zmienia dynamicznie, to wiemy. Za 7 godzin, jak będzie rano w San Francisco, pewnie dowiemy się nowych rzeczy, ale pytanie, jakie są możliwe scenariusze. Kuba. Szczerze mówiąc, teraz po tym wszystkim, co się dzieje, to już nic nie wiem. Ja bym bardzo chciał, nadal wierzę w to, tak jak wierzyłem od pierwszego dnia, od pierwszych minut tego, co się stało, że po prostu OpenAI się zjednoczy, wywalą tą bezsensowną radę. Zostały zaproponowane 2 osoby, w tym jedna osoba przez pracowników. W tym jedna osoba, która już wcześniej była, to jest polityk w ogóle, ale ponoć bardzo mocno był w to zaangażowany, zanim startował do kampanii prezydenckiej, czy pomagał w niej. Dlatego się wycofał. Druga osoba, nie pamiętam, ale też bardzo kompetentna i wydaje się, że neutralna. Wróci cała ekipa do OpenAI i będziemy czekali, aż znowu za 2-3 tygodnie dadzą nam kolejne newsy, że wdrażają wspaniałe nowości w OpenAI. Tego bym sobie i Wam życzył. Czy tak będzie, zobaczymy. No tak. No właśnie, to ja się pod tym podpisuję. Też myślę, że to jest chyba taki prawdopodobny scenariusz. No zobaczymy jeszcze, czy sam Altman się mocno nie obrazi, chociaż znów nie oceniałabym go taką osobą, która by się bardzo obrażała, więc raczej jeżeli zespół powie hej, wróć do nas, to on tam wróci. Jeżeli na przykład nie da się dogadać z Radą Dyrektorów, to pewnie wszyscy pójdą do Microsoftu. Zakładałabym, że to jest relatywnie łatwe. Tam jeszcze jest ciekawa kwestia tego praw do tego, co wytworzyło OpenAI, bo to rozmawialiśmy
rozmawialiśmy wczoraj o tym, ale jeszcze bym dodała tą kwestię, która stoi ciągle pod znakiem zapytania. Mianowicie, tak jak mówiłeś, Kuba, że w umowie gdzieś tam między OpenAI a Microsoftem jest taka informacja, że jeżeli OpenAI stworzy Artificial General Intelligence, czyli taką sztuczną inteligencję, która będzie mądrzejsza od człowieka, to niby Microsoft traci prawa do tego, co wytworzyli. Jeżeli to wytworzyli, to mają może większą kartę przetargową, o której nie wiemy, być może dlatego milczą. Jeżeli tego nie wytworzyli, to pytanie, o co chodzi. No i jeszcze jedna rzecz, i pytanie, jaka jest definicja General Artificial Intelligence, bo może być To tak, jest że też znów problem. to nie ma przecież tego nigdzie skodyfikowanego, zdefiniowanego, więc może się okazać, że nawet jeżeli myśleli, że mają asa w rękawie, to ci prawnicy Microsoftu spowodują taki obrót sytuacji, że naprawdę w każdej sytuacji będą wygrani. Oni są win-win-win w każdym możliwym przypadku. To 3 słówka dosłownie na ten temat. Po pierwsze, aktualnie przynajmniej całe IP i tak może należeć do Microsoftu, bo taką mieli umowę. I to jest No dokładnie. niezaprzeczalne. Chyba, że będzie tak jak powiedziałeś, że mają AGI, natomiast nie ogłosili tego jeszcze, więc ciężko powiedzieć, jak to by było. Druga rzecz jest taka, że de facto oni mają ludzi, teraz będą mieć na pokładzie, którzy wiedzą, jak to było zbudowane w środku, jakie były te parametry i tak dalej. Tak. Trzecia tak. rzecz, i tutaj warto powiedzieć, to jest akurat w drugą stronę, nie są w stanie uzyskać danych od OpenAI, to znaczy danych, na których były na przykład uczone zasoby, dlatego że to należy akurat do OpenAI. I co prawda mogliby to zrobić nielegalnie, bo to jest na ich serwerach, no ale jakby szanujmy się, raczej taka firma czegoś takiego nie zrobi, więc te 3 klocki robią na tu ciekawą układankę. No to w ogóle dokładnie. Jakbyśmy się pewnie zwaniali jutro, pojutrze, zobaczymy, czy znajdziemy czas na tą relację, bo ta relacja zajmuje nam bardzo dużo czasu, ale bardzo się chcemy do tego przykładać i dzielić się z wami tą wiedzą, bo ciężko jest te fragmentaryczne dane z różnych mediów zebrać, ale my z Kubą się staramy te informacje zebrać po to, żebyście byli też na bieżąco i no myślę, że jak się dzwonimy za dzień czy za 2, to się może okazać, że to jest też jeden z istotnych elementów. No chyba, że ktoś z was, kto tutaj nas ogląda, po prostu uważa, że jest jeszcze jakiś istotny element, który powinniśmy uwzględnić, to dajcie znać, no bo my też chcemy się cały czas tego uczyć i dowiadywać, no ale też najważniejsza rzecz, no dajcie nam tego lajka w górę, żeby po prostu ta transmisja dotarła do jak największego grona osób, żebyśmy też mogli dzielić się tym update'em z innymi, tym bardziej, że mówię, dużo serducha, dużo energii wkładamy w to, żeby to zrelacjonować, bo ja myślę, że to jest ważne wydarzenie w świecie IT. Ja to porównywałam do tego, jak wywalili Steve'a Jobsa. Ostatnio rozmawiałam też z Magdą Gacyk, która jest osobą znaną w Dolinie Krzemowej, poznałyśmy się, jak byłam w San Francisco, która też relacjonuje to wydarzenie tam w Stanach z kolei, no ale Magda stwierdziła, że moje porównanie do Steve'a Jobsa jest w ogóle nietrafione, w ogóle pozdrawiam Magdę, jeżeli to oglądasz, ale ona bardzo fajnie to argumentowała, więc dziękuję za konstruktywną krytykę, bo ona stwierdziła, że to w ogóle nie jest podobne do sytuacji ze Steve'em Jobsem, bo team nie stanął za Steve'em Jobsem, bo Steve Jobs był zupełnie inną osobą niż jest sam Altman i tutaj tak naprawdę w tym konflikcie chodzi o co innego, więc ja też myślę, że tutaj każdy wkład, każda opinia jest bardzo ważna, więc też jeżeli macie jakąś ochotę dodać parę groszy do siebie, to myślę, że rzeczywiście warto jest tutaj rozmawiać, myśleć, jaki to może mieć wpływ też dla całego świata biznesu, zwłaszcza w kontekście właśnie AI. Zapraszamy do komentowania i obserwowania i subskrybowania i wszystkiego. Dokładnie. I Programistyczne Świry AI, czyli kanał Kuby i kanał Anna Pro, czyli kanał mój. Subskrybujcie, będziemy dla was na wszystko na bieżąco relacjonować. To co, Kuba? Jeszcze jedna złota myśl na koniec i kończymy. Dobra, to twoja, ja już się wyprztykałem do złotych myśli. Kurczę, myślałam, że to ty rzucisz tą złotą myślą. No to może złota myśl na zasadzie święta i po świętach, bo jest po święcie dziękczynienia. Zobaczymy, co po święcie dziękczynienia się zobaczy i mam nadzieję, że się wtedy zobaczymy, żeby podsumować jeszcze, co się dzieje w tych szachach 5D. Tak jest. Oby się ludzkość dalej rozwijała w takim tempie jak ostatnio. Tego sobie życzymy. Dokładnie tak. Super. Dzięki wielkie, Kuba, za dzisiaj. Dziękujemy wam za udział. Dziękuję. Trzymajcie się ciepło i jesteśmy w kontakcie. Do zobaczenia. Bye. Cześć.